Witam dzisiaj po południu. Komentarz do danych z rynku pracy. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Komentarz do danych z rynku pracy. Dzisiaj podczas sesji amerykańskiej do dyskontowania dwóch ważnych wydarzeń, które dzieją się w tle, czyli dyskontowania super istotnych, ważnych i dobrych danych makroekonomicznych i perspektyw dla spółki Nvidia. Drugi w kolejności temat to jest oczywiście kryzys zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Dochodzi trzeci, czyli dane z rynku pracy, które poznaliśmy właśnie teraz i które mogą mieć dla inwestorów pewnego rodzaju znaczenie. Okazało się, że te dane są lepsze niż mediana prognoz, są bardzo zbliżone do skrajnie optymistycznych prognoz i co najistotniejsze, najważniejsze, a wynika to z wykresu tego wskaźnika, nie wybijamy się i nie utrwalamy wyjścia nad poziom 250 tysięcy, a to oznacza, że na razie nie widać negatywnych zjawisk, pogłębiania się negatywnych zjawisk na amerykańskim rynku pracy. Czy będzie to powód do tego, żeby to w jakiś sposób dyskontować? Zobaczymy, ponieważ rynek pracy jest teraz niezwykle istotny ze względu na perspektywy co do przyszłych obniżek stóp procentowych. W sytuacji, kiedy procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych zachodzą, a równolegle cały czas nie mamy pogorszenia się na rynku pracy, to bardzo trudno będzie Fedowi rozpocząć cykl obniżek stóp procentowych. Dlatego też dla części rynku bardzo istotne było to, żeby ten negatywny trend na rynku pracy się pojawił. W takiej sytuacji można by naprawdę odtrąbić, że już wkrótce będzie pierwsza obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jako że rynek pracy sygnalizuje wręcz odwrotnie, że ma tutaj sygnały optymistyczne i że ten optymizm, który płynie z rynku pracy, będzie oddalał wizję pierwszej obniżki stóp procentowych, i rynek będzie musiał się do tego zastosować, zacząć to w pewien sposób uwzględniać w cenach. I jako że w przyszłym tygodniu mamy następne, tym razem majowe dane z rynku pracy za cały miesiąc, będziemy się do nich już także przygotowywać. Będą miały one także reperkusje co do przyszłej polityki monetarnej. Wkrótce zobaczymy, jakie one to dokładnie są. I oczywiście implikowana stopa procentowa pozwala nam ocenić, jakie są szanse na podwyżki, obniżki stóp procentowych i widzimy, że dzisiaj znowu pojawiła się na radarze szansa na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Na lipiec jest ona wskazywana nawet z prawdopodobieństwem około 40%, natomiast na koniec tego roku cały czas rynek dyskontuje jedną obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych od typu poziomów, które teraz obserwujemy. I pytanie jest takie, czy pamiętamy, jaki był ostatni taki odczyt? Widzimy wyraźne przesuwanie się oczekiwań. Jeszcze kilka dni temu w rynku były 3, a być może nawet już 4, niektórzy zakładali obniżki stóp procentowych, a dzisiaj jest ledwo tylko jedna obniżka stóp procentowych do końca tego roku. Natomiast pojawia się szansa na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Więc te wydarzenia, które się dzieją teraz, one skłaniają rynek ku przewartościowaniu i określaniu na nowo wartości poszczególnych klas aktywów. I oczywiście to będzie miało także swoje przełożenia na wydarzenia. Teoretycznie pozostawanie takich wysokich stóp procentowych i być może nawet jeszcze wyższych powinno sprzyjać amerykańskiemu dolarowi. Te wzrosty rentowności powinny być negatywne dla rynku akcyjnego i powinny także doprowadzić do wyprzedaży ryzyka na całym świecie. Ale czy tak się stanie? To jest temat, który może być dzisiaj uwzględniany w wycenach i zobaczymy, czy faktycznie rynek się przejmie tymi danymi makroekonomicznymi. Na razie rentowności po tych danych idą w górę, a to sygnalizuje, że na razie tak jakby rynek po tych danych faktycznie zaczął reagować zgodnie z tą logiką, która minutę wcześniej została zarysowana. A na następnym wykresie widzimy, jaki jest
teraz trend na amerykańskich obligacjach dwuletnich. I Bloomberg tutaj nam dokładnie przypomina i pokazuje i wspomina o tym, że te obligacje są teraz wyraźnie skorelowane z zachowaniem amerykańskiego dolara, więc skoro rentowności rosną po danych, to także może rosnąć i prawdopodobnie będzie rosnąć presja na dalsze umocnienie amerykańskiego dolara, więc nie dziwmy się, że euro-dolar zbliża się już do poziomu 1,07 i będzie miał potencjał ku temu, żeby kontynuować tendencję spadkową. Jeżeli dodamy do tego teraz ten temat kryzysu zadłużenia, który także sprzyja w pierwszej kolejności temu, żeby wracać do amerykańskiego dolara, to wkrótce ten amerykański dolar względem euro może pokonać nawet poziom 1,07. To, co się dzieje na amerykańskim dolarze, powinno oczywiście być także czynnikiem, który wygeneruje tendencję na rynku surowcowym oraz na rynkach emerging markets, między innymi na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i będziemy się tym tematem oczywiście także zajmować. Drugą publikacją, która dzisiaj pojawiła się o godzinie 14:30, były dane dotyczące PKB, weryfikacja danych za pierwszy kwartał. Okazało się, że te dane są nieco wyższe niż zakładały prognozy, ale czy rynek będzie się na tym koncentrować, skoro to już jest historia? Pierwszy kwartał jest już uwzględniony w aktywach, no i myślę, że rynek zignoruje dzisiaj te dane dotyczące PKB. Rynek pracy dzisiaj poznaliśmy także dane dotyczące rynku pracy dla naszego kraju i okazało się, że stopa bezrobocia spadła do poziomów, które były wskazywane tylko przez dwie najbardziej optymistyczne instytucje. Widzimy to na tym wykresie. Stopa bezrobocia już znowu spada, nie chce rosnąć bezrobocie, zatrudnienie w Polsce także jest na rekordowo wysokich poziomach. Jeżeli bezrobocie spadnie poniżej poziomu 5%, to stanie się ono najniższe znowu od 1990 roku. Widzimy, jaki jest silny polski rynek pracy i to jest najlepszy komentarz do danych z rynku pracy, które poznaliśmy dzisiaj także dla naszego kraju. No i teraz indeksy giełdowe. Rynek giełdowy, który dzisiaj żyje swoim także własnym życiem, ponieważ czynnik, który sprzyja wzrostom indeksów giełdowych, to są wyśmienite, fenomenalne wyniki spółki Nvidia, łącznie z prognozami na drugi kwartał. No i to sprawia, że są neutralizowane wczorajsze negatywne sygnały płynące z rynku z zachowania indeksu giełdowego, w tym wypadku Standard & Poor. Pytanie jest takie, czy dzisiaj to wysokie otwarcie, które się szykuje, będzie wykorzystane do okazyjnego sprzedawania akcji, ponieważ to jest dla mnie najważniejsze dzisiaj pytanie, czy tak się stanie. Jeżeli bowiem wysokie otwarcie doprowadzi do sprzedawania i dzienna świeca zacznie się kształtować i będzie miała kształt i kolor negatywny, zachęcający do kontynuacji tendencji spadkowej, będzie to ewidentny sygnał zmiany sentymentu i że rynek boi się czegoś, chce kontynuować tendencję spadkową. Natomiast jeżeli się okaże, że pomimo wysokich luk wzrostowych, zwłaszcza na spółkach technologicznych, będzie mieć kontynuację tendencji wzrostowej, no to rynek zacznie oddalać wizję spadków i będzie coraz bardziej przekonany, że kryzys zadłużenia jakoś nie będzie straszny dla indeksów giełdowych i oczywiście będzie miało to także swoje przełożenie na parkiety na całym świecie, które także żyją słabością Ameryki, potencjalnymi problemami, spadkami indeksów giełdowych oraz problemami i słabością chińskiej gospodarki. Ta spółka Nvidia ewidentnie staje się stanie się wkrótce jedną z największych spółek na całym świecie. Widzimy, jaka jest gigantyczna kapitalizacja tej spółki. No i pytanie jest także, czy utrzyma ona bardzo wysokie wyceny po tej dzisiejszej sesji. Ewidentnie widać także słabość relatywną europejskich spółek względem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem jest to pochodna negatywnych sygnałów płynącej z chińskiej giełdy, z chińskiej gospodarki, że nie ma tam ożywienia. Natomiast gdyby jednak indeks giełdowy DAX zaczął rosnąć, to tutaj pytanie jest takie, czy uda się wrócić na poziom 16 000 punktów. Natomiast na wykresie widać także zdecydowanie, że przełamanie dzisiejszych minimów i kwietniowych minimów, które są mniej więcej na tym samym poziomie, będzie oznaczało wejście tendencji spadkowej w nową fazę. No i pytanie dalej, co się wydarzy w końcówce tego miesiąca. Podczas dzisiejszej sesji
podczas jutrzejszych, gdzie będziemy kreować świecę tygodniową, to będzie miało dla nas duże znaczenie. Umocnienie amerykańskiego dolara i fakt, że rosną rentowności, to jest negatywne zjawisko dla złota, więc rośnie prawdopodobieństwo spadków tego szlachetnego metalu. Nie widać na razie ochoty na powrót nad $8,000 na cenie miedzi, więc miedź także sygnalizuje raczej negatywne zjawiska na indeksach giełdowych. No i do tych sygnałów prospadkowych dołączył także rynek ropy naftowej, gdzie odbijamy od okolic $75, więc ropa naftowa dołącza do tych sygnałów negatywnych, które płynęły wcześniej z innych najważniejszych surowców, dlatego też moim zdaniem ryzyko dla indeksów giełdowych z tego tytułu rośnie. Natomiast Bitcoin zachowuje się tak, jakby pierwsi gracze, którzy liczą na to, że jednak średnia dwustosunkowa da odbicie, już otwierali pozycje. Stąd też takie zachowanie kryptowaluty jest powiązane z indeksami giełdowymi, więc moim zdaniem analiza międzyrynkowa nie daje nam dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi, gdzie rachunek prawdopodobieństwa jest większy, w którą stronę obstawić. Natomiast to zapowiada niezwykle emocjonującą i fascynującą sesję, na którą będziemy musieli zareagować. No i teraz na końcu polskie aktywa. Ten spadający euro-dolar powinien doprowadzić do osłabienia polskich aktywów. Na razie rynek złotego pokazuje ogromną swoją siłę. Widzimy, że tylko lekko odbijamy na euro-złotym od swoich minimów i wsparcia 4,48, a euro-dolar kontynuuje z godziny na godzinę tendencję spadkową. To jest naprawdę dowód wielkiej siły i relatywnego mocnego rynku na polskiej walucie. Polskie obligacje podążają w ślamazarny sposób za wzrostami rentowności amerykańskich papierów i tutaj tylko usadowiliśmy się na razie nad poziomem 6%. Nie ma tutaj nawet dotarcia do tych kwietniowych maksimów, a warszawska giełda papierów wartościowych czeka moim zdaniem na to, co się wydarzy na Wall Street. I jeżeli dzisiaj indeksy giełdowe będą rosnąć od samego początku, to będziemy próbowali znowu wrócić nad styczniowe maksima, tak żeby była szansa na utworzenie prowzrostowej świecy na wykresie tygodniowym. Natomiast jeżeli indeksy giełdowe będą sypane, to w takiej sytuacji warszawska giełda powinna dołączyć bardzo szybko nawet do tendencji spadkowej, ponieważ w ostatnich dniach obserwowaliśmy relatywną siłę polskich spółek, a na spadającym eurodolarze jest ogromne prawdopodobieństwo i szansa w takiej sytuacji na nawrót tendencji spadkowej na największych spółkach na warszawskim parkiecie. Dlatego też ten początek dzisiejszej sesji będzie taki niezwykle istotny dla indeksu WIG20. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnego materiału, który jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, dotyczący sztucznej inteligencji, która podgrzewa nasze rynkowe nastroje. Jak to interpretować? Na co zwracać szczególną uwagę? Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zapoznawać z wszystkimi materiałami, które dotyczą sztucznej inteligencji teraz na giełdzie papierów wartościowych i roli, jaką sztuczna inteligencja może wywołać, jaką może mieć miejsce, jak może oddziaływać na całą gospodarkę i na nasze życie. Zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.